Nigdy nie byłem świadkiem Jehowy, nigdy mnie nic z tą organizacją nie łączyło, a jednak ten temat co jakiś czas wraca do mnie jak bumerang. Otóż dostałem od znajomego link o pewnym pozwie sądowym. Z początku nie miałem czasu, aby go zobaczyć, zajmowałem się innymi rzeczami, ale kiedy wreszcie zajrzałem pod ten link, to włos zjeżył mi się na głowie i dlatego też nie mogę milczeć i nagrywam ten film. Pozew bowiem, o którym mówię, dotyczy ludzi, których znam z widzenia, których filmy kiedyś oglądałem, byłych świadków Jehowy, państwa Kociębów z Twardogóry. Państwo Kocięba są działaczami społecznymi, organizowali manifestacje przeciwko rozbijaniu rodzin przez Towarzystwo Strażnica. Niejednokrotnie ujawniali w mediach politykę organizacji Świadków Jehowy. Prowadzili także kanał na YouTube Detektor Prawdy, w którym opowiadali o swojej przeszłości w organizacji i przeprowadzali wywiady z innymi pokrzywdzonymi przez tę organizację. Chciałem oddać głos pani Izabeli i panu Aleksandrowi Kocięba. Kilkanaście lat byli państwo w miejscu, którego dziś nie chcielibyście odwiedzać na pewno. Co to było i co ten czas wam zabrał? To było ponad 20 lat. To była grupa religijna, kontrowersyjna, chociaż z pozoru ma bardzo dobrą opinię i działa w Polsce w sposób legalny. Szkodliwe są tak naprawdę praktyki, które narzucają liderzy tej grupy. Są to typowo jak praktyki... choćby? Jak choćby taka praktyka, żeby nauczyć człowieka bezwzględnego posłuszeństwa i bezwzględnego lojalnego podporządkowania, nie krytykowania postanowień liderów tej grupy, ale kiedy zaczyna ktoś poddawać w wątpliwość metodę tej grupy i bardziej analitycznie czy krytycznie przyglądać się różnym praktykom, to okazuje się, że jest to bardzo niemile widziane i taka osoba podlega pomalutku takiemu ostracyzmowi wstępnemu przez członków, odrzuceniu przez grupę, a jest to bardzo bolesne dla każdej osoby, która tkwi w takiej grupie o charakterze sekciarskim, dlatego że te więzi są tak budowane, ten świat w okresie rekrutacji jest tak budowany, żeby wyraźnie zakreślić granice, że tylko w zborze, czy też tylko w tej jednostce tych osób podobnie wierzących jest bezpiecznie, natomiast cały świat jest wrogi, cały świat jest demoniczny, szatański, zły, niegodziwy i wszystkie relacje jest mile widziane, żeby budować tylko tam. Panie Aleksandrze, co było dla pana takim dzwonkiem alarmowym? Kiedy zorientował się pan, że to, w czym tkwi, to nie jest to, w czym pragnie być? Głęboko wierzyłem, bo też tego byliśmy ciągle uczeni, że to jest jedyna prawdziwa społeczność, że ona uczy właśnie wysokich mierników moralnych. I 2 lata temu Komisja Rządowa Australii zażądała publicznego przesłuchania różnych wyznań religijnych i podczas tego przesłuchania przedstawiono dokumenty, w których ukrywali pedofilię, bo wśród ponad 1000 przypadków, które zostały zgłoszone, potwierdzone też przez tą społeczność, przypadki molestowania seksualnego dzieci, żaden z tych przypadków nie został zgłoszony. Na policję. Na policję, tak. I dla mnie to był taki szok, że znalazłem się w społeczności, która z jednej strony uczy i przedstawia się jako stróż moralności, a z drugiej zaś strony dowiaduje się, że te wszystkie rzeczy są udziałem tej społeczności. Mało tego, ukrywa się to wszystko, żeby zadbać o dobry wizerunek tej społeczności. Państwo Kocięba mają ogromny wkład w demaskowanie tego, co dzieje się za murami sal królestwa i po prostu dla organizacji Świadków Jehowy stali się poważnym zagrożeniem. Stąd też pozew o rzekome naruszenie dóbr osobistych, który do państwa Kociębów trafił. O co chodzi? Świadkowie Jehowy w Niemczech pozwali państwa Kociębów za umieszczenie w serwisie YouTube nagrania z pewnej prywatnej rozmowy. Historia jest taka, że jeden z przyjaciół pana Aleksandra Kocięby, pan Robert, miał być sądzony przed Komitetem Sądowniczym Świadków Jehowy. Należał właśnie do pewnego zgromadzenia świadków w Niemczech, no i tam też miał być sądzony. Pan Kocięba pojechał do swojego przyjaciela do Niemiec, żeby swojego przyjaciela w trakcie Komitetu Sądowniczego wspierał. Świadkowie Jehowy jednak na to się nie zgodzili. Powiedzieli, że osoby postronne nie będą brały udziału w tymże komitecie. Pan Kocięba zaś całą tę rozmowę nagrał i umieścił ją w sieci, właśnie na YouTubie. Pan Kocięba chciał w ten sposób pokazać, że Świadkowie Jehowy odmawiają prawa sądzonemu do reprezentacji i możliwości obrony.
No przecież nie wszyscy mają zdolność nieskrępowanej mowy, płynnego, gładkiego mówienia, żeby móc się obronić, tak? Tak więc powinni mieć prawo do reprezentacji. I pan Kocięba pokazał w ten sposób, że świadkowie Jehowy czynią tak zwany sąd kapturowy, odmawiając człowiekowi prawa do obrony. No, pan Kocięba umieścił to nagranie w sieci. Przez 4 lata ze strony tego niemieckiego zboru świadków była cisza, aż w końcu po 4 latach się obudzili i złożyli najpierw do YouTube'a roszczenie z żądaniem usunięcia tego nagrania z sieci, ponieważ to nagranie narusza ich dobra osobiste. YouTube odmówił skasowania tego nagrania, stwierdzając, że nagranie nie narusza prawa, między innymi dlatego, że nikt tam nikogo nie wytyka palcem po nazwisku, a pozwu sądowego przeciw panu Kociębie, autorowi tego nagrania, też nikt nie złożył. Wobec tego świadkowie Jehowy złożyli pozew przeciwko panu Kociębie. Z tego co wiem, nie było żadnych pism przedsądowych, nie było żadnej innej próby kontaktu, tylko po 4 latach od nagrania nagle łup. Do państwa Kociębów przychodzi pozew z Niemiec, odszkodowanie w wysokości kilku tysięcy euro, rozprawa wtedy i wtedy, a koszty to w sumie 35 000 złotych. Nie muszę chyba mówić, że jest to próba wykończenia państwa Kociębów finansowo, bo pod względem prawnym ta sprawa jest do wygrania. Dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że pan Kocięba w tym nagraniu pokazał prawdę i ma na to świadka. Pana Roberta, którego przecież ten niedoszły komitet sądowniczy miał dotyczyć. No ale nawet jeżeli ta sprawa jest dla państwa Kociębów do wygrania, to jednak państwo Kocięba muszą wynająć prawnika, muszą wynająć tłumacza, który będzie wszystkie te pisma sądowe i procedury tłumaczył z języka niemieckiego. Państwo Kocięba muszą pojechać do Niemiec na ten proces i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są koszty. I o to chodzi, proszę państwa, żeby człowieka wykończyć finansowo. Jest to próba zastraszenia państwa Kociębów oraz pośrednio wszystkich innych autorów, którzy sprzeciwiają się strażnicy z otwartą przyłbicą, publikują nagrania i tak dalej, i tak dalej. Państwa Kociębów oczywiście nie stać na takie przedsięwzięcie i dlatego zorganizowali zrzutkę w sieci na rzecz tego procesu. Do tej chwili uzbierali niecałą 1/3 tego, czego potrzebują. Praktyka ostracyzmu jest na tyle szokująca, że prowadzi do zerwania więzi rodzinnych, często zerwania więzi małżeńskich. Prowadzi to do wielu bardzo przykrych skutków. Znamy osoby, które podejmowały próby samobójcze, znamy osoby, które takie próby się niestety udały, ponieważ presja psychiczna i poczucie pustki, czy też straty, którą odczuwały po tym, kiedy wyszły z tego ruchu, były nie do zniesienia. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że kiedy decydują się zostać świadkiem, jest to tak naprawdę bilet w jedną stronę, nie ma stamtąd honorowego wyjścia. Uważam, że uczciwe jest, żeby społeczeństwo o tym wiedziało. Państwo Kocięba w swojej działalności walczyli o prawdę i o dobro bliźnich. Chcieli ratować ludzi przed przystąpieniem do organizacji Świadków Jehowy, wiedząc, co tam się dzieje. W końcu spędzili w tej organizacji prawie ćwierć wieku. Teraz pora, proszę państwa, abyśmy my ich ratowali. Zwłaszcza ci z państwa, którzy kiedyś byli Świadkami Jehowy i wiedzą, czym jest ta organizacja. Wesprzyjcie pana Aleksandra i panią Izę, bo jeżeli nie pojadą do Niemiec i nie wezmą udziału w procesie, to przegrają sprawę zaocznie i będą musieli zapłacić niemieckim Świadkom Jehowy 5 000 euro. 5 000 euro odszkodowania plus koszty sądowe. A nagranie, które jest przedmiotem sporu, będą musieli z YouTube'a wykasować. I tak z walki o prawdę wyjdzie wielkie nic. Wielkie nic dla wszystkich. Skorzysta na tym jedynie strażnica, która weźmie się za kolejnych autorów. Świadkowie, to warto odnotować, że świadkowie specjalnie mogli wycenić wartość tego sporu na 5 000 euro, bo według niemieckiego prawa od tej kwoty sprawa idzie nie do sądu regionalnego, gdzie każdy może reprezentować sam siebie bez prawnika, tylko sprawa idzie do sądu narodowego, gdzie państwo Kocięba będą musieli już prawnika wynająć. Tak więc Świadkom Jehowy nie chodzi tutaj o sprawiedliwość. Zresztą gdyby jej szukali, to najpierw zajrzeliby w głąb własnej organizacji. Tylko chodzi im o zemstę. O to, żeby ludzi jeszcze psychicznie pognębić. I dlatego nie możemy na to pozwolić. Bo dzisiaj państwo Kocięba
a jutro inni autorzy. Tak więc, proszę Państwa, liczę, że wesprą Państwo tych bojowników o wolność i o prawdę. Ja zamierzam. Link do zrzutki w przypiętym pod filmem komentarzu. No i miejmy nadzieję, że wszystko to skończy się dobrze. Jest to sprawa precedensowa, dlatego że jeżeli państwo Kocięba przegrają choćby walkowerem, to strażnica będzie pozywać kolejnych i na to uczulam. Dlatego, tym bardziej dlatego należy państwa Kociębów wesprzeć. Dziękuję za uwagę.